Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czajnikowego. Dzisiaj opowiemy sobie o żeńszeniu. Zapraszam. Żeńszeń znany jest ludzkości już od 4000 lat. Wtedy Chińczycy zaczęli doceniać jego lecznicze i zdrowotne właściwości. Skąd nazwa? Otóż po chińsku nazywał się renshen. No i tak to powiedzmy przetłumaczono jakoś na żeńszeń, spolszczono czy zeuropeizowano ten renshen na żeńszeń. Z łaciny jest ginseng. No i w niektórych krajach można pod tą nazwą go spotkać. Żeńszeń no jest to korzeń rośliny, która jest wieloletnia i bardzo zabawna. Słuchajcie, ten żeńszeń przypomina trochę kształtem, sam korzeń przypomina nieco kształtem postać człowieka, trochę jak mandragora. No i również dlatego przypisywano mu wielkie działania zdrowotne na cały ludzki organizm, ponieważ kiedyś wierzono, że roślina, jeśli działa na jakąś część ciała człowieka, to zwykle ma taki kształt. Stąd na przykład fasola miała być dobra na nerki. No i żeńszeń dobry na całe ciało. Żeńszeń przede wszystkim dostarcza nam masę energii, no i również poprawia pracę mózgu, zwłaszcza u osób starszych, poprawia pamięć. No, starochińska medycyna mówiła, że żeńszeń jest rośliną gorącą, stąd najlepiej pić je pić napary z tego żeńszenia w zimnych okresach, zimą, jesienią, kiedy jest nam to potrzebne, zwłaszcza rozgrzanie, dużo energii, odporności. Poza tym żeńszeń sporo witamin zawiera, przeciwutleniacze, także same zdrowe rzeczy. Co ważniejsze, jest bardzo intensywnym afrodyzjakiem, zwłaszcza dla mężczyzn. Tutaj na przykład Ludwik XIV był leczony z powiedzmy niedyspozycji płciowych właśnie za pomocą żeńszenia. Warto powiedzieć, że no, było to wtedy zioło naprawdę królewskie, ponieważ już w XIX wieku jeszcze żeńszeń był warty 18 razy więcej w złocie niż sam ważył. Także naprawdę bardzo drogocenna roślinka. Do Europy w ogóle trafił w 1610 roku z Japonii, przywieziony przez Portugalczyków. No i już od razu odkryto jego wspaniałe właściwości zdrowotne, od razu był bardzo ceniony. Dlaczego jest taki unikalny i drogi? Otóż, jak mówiłem, jest to roślina wieloletnia. Korzeń pod ziemią sobie rośnie i w pierwszym roku pojawia się dopiero jeden listeczek na powierzchni ziemi i tak sobie po prostu stoi listek, niepozornie. Nawet go moglibyśmy minąć, nie zauważyć. Ten listek dopiero po 10 latach zaczyna mieć kolegów i pojawia się pączek. Jeśli na przykład ten pączek się w jakiś sposób zniszczy, no to przeciętnie roślina obumiera wtedy, ale nie żeńszeń. On potrafi na przykład zapaść w sen na 20 lat i ten korzeń tkwi sobie w ziemi, ale nie żyje i nie żyje, nie umiera, siedzi tam. No i po tych 20 na przykład latach rozpoczyna się znów jego wegetacja i znów pojawia się ten jeden listeczek. Taki żeńszeń może żyć naprawdę masę lat. Najstarszy jaki znaleziono, on teraz się znajduje w Chinach w muzeum, szacowało się jego wiek na 200 lat. Także niesamowicie długowieczna roślina. Stąd Chińczycy od razu przypisali jeszcze więcej własności zdrowotnych, głównie długowieczność. No może coś w tym jest. Sam żeńszeń można spotkać teraz już różnoraki. Jest ten taki najdroższy żeńszeń, który jest dziko rosnący i zbiera się go po prostu jak zioło w lesie gdzieś tam w Chinach. Jest żeńszeń uprawiany, no ten jest już tańszy i mniej ceniony. No i najtańszy to jest inny gatunek trochę żeńszenia, żeńszeń syberyjski, ten rośnie bardziej na północy w Azji. No i on ma mniej tych substancji pobudzających, energetyzujących i w ogóle zdrowotnych. Także ten jest najmniej ceniony, ale z kolei najszerzej spotykany. Sam smak żeńszenia jest dość specyficzny. No jest to korzeń, tak powiedzmy coś między chrzanem, pietruszką. No kto pił, ten wie. Zaparzymy to sobie zaraz. Do zaparzenia żeńszenia użyjemy sobie papierowego filtru, ponieważ korzenie są dość drobne, przeleciałyby nam przez dzióbek. Zalewamy wrzątkiem. I parzymy
od 5 do 8 minut pod przykryciem. Żeńczeń już nam się zaparzył. Bardzo intensywny zapach już się rozchodzi. Żeńczeń ma bardzo charakterystyczny aromat. Jak mówiłem, taki korzenny, chrzanowo-pietruszkowy. Sprawdźmy, jak się wyszło. O, bardzo żeńszeniowa nuta. No, kto nie pił, temu nie opowiem, jak to pachnie i jak smakuje. No naprawdę żeńszeniem po prostu. No, smak, do którego trzeba się przyzwyczaić nieco. Dość specyficzny, no ale dla celów zdrowotnych się to pijało, więc nie oczekujmy tutaj nie wiadomo jakich smakołyków. No ale żeńszeń porządny, żeńszeń, który dodaje energii, żeńszeń, który wzmaga potencję, żeńszeń, który poprawia pamięć. Wszystko co najlepsze. No dobre, ja akurat lubię. Żeńszeń możecie spotkać w różnych formach, nie tylko w korzeniu do zaparzania. Możecie znaleźć różnego rodzaju żeńszeniowe nalewki, które już od XIX wieku są znane w Europie, bo no, nie wiem, czy to taka kultura, wszystko zalać alkoholem, a potem pić dla zdrowia. W każdym razie w Europie w ten sposób się to robiło. W Chinach raczej parzono sobie korzeń, względnie zjadano go w jakiejś innej formie, na świeżo może. No, napar bardzo skuteczna i fajna forma. Można znaleźć właśnie nalewki, wszelkiego rodzaju wyciągi, a dla leniuszków jeszcze można znaleźć żeńszeniowe cukierki, które na przykład polecam. Jeśli ktoś już ten żeńszeniowy smak lubi, to również można sobie go na słodko possać. A, takie fajne. To tyle co o żeńszeniu. Mam nadzieję, że Was zachęciłem do zdrowotnych własności tego korzonka. Zapraszamy na naszą stronę czajnikowy.pl. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i piszcie, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Do zobaczenia w następnych odcinkach.